Zrobimy dzisiaj szynkę pieczoną, bez żadnej peklosoli, tylko ze zwykłą solą, marynowaną w occie. Tak się robiło też kiedyś. To stary przepis. Szynka wychodzi krucha, bardzo smaczna. Idealnie się kroi na kanapki. Mam taką około 1,5 kg szynkę. Zalewam ją 2 łyżkami octu jabłkowego. Obtaczam dokładnie. Dzięki temu szynka bardzo skruszeje. Do moździerza wrzucam 2 liście laurowe. Dodaję również łyżeczkę owoców jałowca, łyżeczkę kolendry, 6 kulek ziela angielskiego, łyżeczkę pieprzu, łyżeczka cukru, 30 g soli kamiennej, łyżeczka słodkiej mielonej papryki, 3 ząbki czosnku. Wszystko razem rozgniatam na papkę. I smaruję dokładnie moją szynkę. Wcieram te przyprawy w nią dookoła. Dokładam jeszcze gałązki rozmarynu. Przykrywam folią spożywczą i wstawiam do lodówki. Przechowuję w lodówce 5 dni. Codziennie przewracam szynkę. Po tych 5 dniach marynowania szynka jest gotowa do pieczenia. Musimy ją tylko jeszcze przetrzeć z nadmiaru przypraw. I zasznurować. Możecie również włożyć ją w siatkę wędliniarską. To już jak wolicie. Ja akurat nie miałam siatki, zawinę sobie w sznurek, żeby była bardziej zwarta. Szynkę po wierzchu smaruję jeszcze mieszanką musztardy, 1 łyżeczka i 1 łyżeczka miodu. Mieszam to i smaruję dookoła moją szynkę po wierzchu. Posypuję jeszcze odrobiną majeranku. Szynkę zawijam w papier do pieczenia. Możecie również włożyć w rękaw do pieczenia. To już jak wolicie. Wkładam do naczynia żaroodpornego, ponieważ ona trochę soku jeszcze puści. I wstawiam do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni i w tych 200 stopniach piekę przez 30 minut. Następnie zmniejszam temperaturę do 150 i dopiekam jeszcze około godzinę 15 minut, w zależności od tego, jaka duża jest szynka. I gotowe. Upieczona, przestudzona. Możemy rozwinąć z papieru i schować do lodówki. Możecie również ją kroić od razu na świeżo, nawet na ciepło. Będzie pyszna. To już jak wolicie. Ja przygotowałam sobie taką, żeby była do pokrojenia na półmisek, więc nie kroję jej na ciepło, tylko dopiero jak schłodzę ją w lodówce. Zobaczcie, jaka jest ładna. Ona różowa po chwili już nie będzie, tylko po przekrojeniu. Po chwili robi się szara, ponieważ nie ma w sobie peklosoli, ma tylko zwykłą sól kamienną. Idealna do sosu tatarskiego.